Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Motorola StarTAC 130 z 1998 roku. I zobaczmy, telefon jest bardzo tutaj podobny do większości StarTACów, które wyszły na rynek, a bodajże było ich chyba 4 czy 5 egzemplarzy. Wszystkie były bardzo tutaj zbliżone. I tutaj zobaczmy, telefonik posiada na bocznej ściance klawisze ściszenia i pogłaszania i klawisz skrótowy do naszych kontaktów. Następnie widzimy na tylnej ściance, tutaj wysłówka. Tutaj zobaczmy wysłówka naszej karty. Tu troszkę się zacięło. Naszej karty SIM. Tutaj jest karta SIM, zobaczmy. O, i tutaj widzicie wysuniętą kartę naszą SIM. Ona była wcześniej wraz z tą całą plakietką, którą dostaliśmy od naszego operatora. I tutaj zobaczmy, musiałem sobie przykleić tasiemką, by się tu po prostu trzymało, żeby po prostu nie wypadło w środku. I tutaj widzimy jeszcze naszą Motorola wygrawerowaną, tutaj koło i antenkę u samej góry. Tutaj bardzo fajnie to wygląda, jak walkie-talkie. Na samym dole znajduje się tutaj fast ładowania. Po otwarciu klapki zobaczymy również tutaj taki mini otwór na nasz mikrofonik i u samej góry oczywiście tutaj otwory na nasz głośniczek od rozmów. I tu zobaczmy sobie jeszcze baterię. W tym przypadku tu jest zlokalizowana bateria. I tak bateria tutaj wygląda w tym telefoniku. Podobno ma tutaj 500 mAh. Taka bateria w zupełności wystarczyła naprawdę długi okres czasu w tym telefonie. Jest tutaj dość wielkiego rozmiaru, no ale tylko 500 mAh. No i tutaj zobaczymy sobie jeszcze podstawowe informacje odnośnie tego telefonu. Na naszej nalepce e-mail tu widzimy wyprodukowana w Niemczech Motorola StarTAC. W tym przypadku nie widzimy modelu dokładnego 130, ale sprawdzałem, to jest model właśnie 130. Jest z 1998 roku. No i tutaj jeszcze dokładne informacje odnośnie tego telefonu, takie podstawowe. No i teraz sobie założymy tutaj naszą baterię. I nasz telefonik tutaj uruchomimy i zobaczymy tutaj, jak to wszystko wygląda w tym StarTACu. No i teraz sobie musimy tutaj włożyć naszą kartę SIM. Tu mi się troszkę ten telefonik rozsypał. Tutaj na boku, zobaczcie, tutaj blokady zaczasków puściły. I tu zobaczmy, mamy w ustawieniach książkę telefoniczną, funkcję połączeń, komunikaty, ustawienia naszego telefonu. Widzicie, jest troszkę tutaj znacznie menu ulepszone, fajniejsza czcionka. Nie jest taka bardzo starodobna, troszkę unowocześniona o 1 rok czasu właśnie i troszkę tutaj widzę pozmieniali znacząco. Na korzyść oczywiście tego telefoniku. My sobie przejdziemy do ustawienia naszego telefonu. Wybierzemy sobie ustawienia naszego dzwonku i posłuchamy tej oryginalne dźwięki, jakie zostały wydane przez producenta tej marki Motorola, tego StarTACa. I to tyle jeśli chodzi o dzwonki, tutaj podstawowe w tym telefoniku. Tu jeszcze widzimy jakieś informacje. Tutaj zobaczmy wybór naszej sieci. Tu jaką sieć wybrać. Wyszukiwanie sieci, pokaż opcję. Takie tutaj podstawowe. Tutaj nie ma w ogóle jakiegoś radia czy innych tutaj ciekawych
tych podstawowych opcji. Tu nie ma naprawdę nic na telefonie, tylko możemy napisać SMS-a i zadzwonić do danej osoby. No w sumie do tego telefon nam służy głównie. Tu mamy jeszcze licznik połączeń. Tu sobie zobaczmy. Pokaż zegary połączeń, pokaż opcję. Wszystkie połączenia. I tu widzimy tylko 3 sekundy. I tu jeszcze zobaczcie, tutaj na bocznej ściance widzimy wszystkie klawisze skrótowe, tutaj pogłaszania i ściszania. I tu jeszcze środkowy, tak jak wspominałem, do naszych kontaktów. Zobaczcie. W tym przypadku nawet w telefonie nie posiada żadnych gierek, żebyśmy sobie po prostu zagrali w wolnym czasie. Tylko tak jak wspomniałem, właśnie tylko dzwonienie głównie i SMS-owanie z tego telefoniku. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model. Tutaj podstawowe informacje, jak to wszystko wygląda tak mniej więcej, jeśli chodzi o ten StarTAC. No i teraz zajmiemy się demontażem i montażem tego telefoniku. I tutaj działamy z demontażem. Tutaj na tylnej ściance widzimy, mamy 2 śrubeczki, tutaj jest jedna i tu jest druga. Odkręcamy sobie je. Są to takie same śrubeczki jak w Nokii 3310. I teraz sobie podwadzamy tutaj u samej góry. Tutaj zobaczmy takim otwierakiem plastikowym bądź innym płaskim tutaj narzędziem, innym otwierakiem albo jeszcze innym płaskim narzędziem. Tutaj u samej góry sobie jedziemy. Zobaczcie, jak fajnie nam wchodzi ten otwierak. Bardzo tutaj lekko. I tutaj widzimy, antenka jest trochę przyłączona tam na samym dole. My sobie ją wyciągamy delikatnie. Troszkę tutaj podwadzamy naszą płytę główną. No i zobaczcie, antenka nasza już wskoczyła fajnie. Jest zaraz połączona. Tu widzimy z tak jakby tylną klapką. Tutaj zobaczcie, już mamy płytę główną. I teraz sobie spróbujemy tą płytę główną tu wymontować. Tu mamy tasiemkę. To jest podobnie jak w tym StarTACu kolorowym. Prawie że identycznie. Tylko ta antenka troszkę jest inaczej wymienna, bo tam było odkręcanie, a tu jest właśnie wyciąganie. Tu sobie podwadzamy naszą tasiemkę główną. I tutaj zobaczmy, tu mamy jedną blokadę, drugą, tu jest trzecia i tu jest czwarta. My sobie spróbujemy podwadzić te wszystkie blokady. Pomiędzy właśnie podwadzamy sobie. Tu jest jedna, tu jest druga, trzecia i tutaj ostatnia. Tutaj dość ciężko się podwadza w tym miejscu, ale udało się. Oczywiście podwadzajcie raczej takim plastikowym narzędziem, no ale jak macie wprawę i wiecie, gdzie mniej więcej podwadzać, to też możecie takim metalowym, ale tak jak mówię, uważajcie na te elementy na płycie, bo szkoda by było takiego antyczka uszkodzić, naprawdę, bo fajny telefonik. I teraz podwadzamy sobie naszą płytę, tutaj główną. Tutaj postaramy się wyciągnąć. Tu jest połączone wraz z tym całym przodem. Troszkę nam blokuje. Z tej strony troszeczkę jeszcze. No i widzimy, że już nam tutaj wszystko puściło. I tutaj mamy identycznie jak w StarTACu poprzednim. To złotko całe tutaj. I tu mamy, jak widzicie,
tutaj slot na kartę SIM. No w tym przypadku moglibyśmy tutaj założyć, tak jak wspomniałem wcześniej, tę kartę, ale musielibyśmy ją pokleić tutaj klejem, albo na przykład taśmą dwustronną. To idealnie by pasowało, tu byśmy przykleili sobie. No i może jako tako tutaj by trzymało i odczytywało nam kartę. No ale później musielibyśmy po prostu bezmyślnie tutaj, gdy chcemy nam znowu z powrotem wymienić sobie kartę na inną, to musielibyśmy znowu odkręcać, tak bawić się. Także lepiej taką kartę już włożyć sobie do środka i mieć problem z głowy. Więcej informacji odnośnie tego StarTACa zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!